Amerykanie i Izrael zabijają przywódcę Iranu, więc Iran wybiera następcę. Trump mówi, że syn Alego Chameneiego jest nie do przyjęcia, a Iran robi dokładnie odwrotnie i wybiera właśnie jego, Moctabę Chameneiego, człowieka bardzo długo ukrytego w cieniu, ale od lat obecnego blisko samego centrum władzy. I to jest wiadomość dużo ważniejsza niż tylko zmiana nazwiska na szczycie, bo to może oznaczać, że Iran nie zamierza się cofać, że ten system się nie rozsypał i że ta wojna może potrwać dłużej niż wielu liczyło. Obejrzyj ten odcinek do końca, a pokażę Ci w prosty sposób 3 rzeczy. Kim jest ten człowiek, dlaczego właśnie jego wybrano i co ten wybór oznacza dla Iranu, dla Trumpa i dla całej tej wojny. Jest poniedziałek, 9 marca 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Dobra, zróbmy to po prostu i bez ściemy, tak żeby było jasne, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, bo to jest właśnie ten moment, którego często po prostu nie zobaczysz w mediach. Zatem po pierwsze, co w zasadzie stało się w Iranie? Iran ogłosił, że nowym przywódcą duchowym został Moctaba Chamenei, syn zabitego Alego Chameneiego. Według irańskich mediów decyzję podjęło zgromadzenie ekspertów, czyli ciało złożone z 88 duchownych, które formalnie wybiera najwyższego przywódcę. Irańska telewizja państwowa mówiła o mocnym poparciu dla tej decyzji. No i to tempo też jest ważne, bo system nie chciał zostawić nawet chwili pustki na samej górze. No i teraz uwaga. Nie jest tylko zmiana personalna. To jest sygnał polityczny, bardzo czytelny. Iran po śmierci starego przywódcy nie pokazał wahania, nie pokazał chaosu. Pokazał ciągłość. Pokazał, że aparat państwa, służby i twarde skrzydło dalej stoją na nogach. Po drugie, kim jest Moctaba Chamenei? No i tu jest sedno. Bo wielu ludzi pierwszy raz słyszy dziś to nazwisko. A to nie jest człowiek znikąd. Moctaba Chamenei ma 56 lat. Jest duchownym, ale nie tej rangi co jego ojciec. Ma tytuł średniego duchownego, czyli niższy niż ajatollah. Nigdy nie pełnił formalnie żadnych funkcji państwowych, nie był prezydentem, nie był ministrem, nie miał urzędu, który każdy zna z telewizji. Przez lata działał raczej z tyłu, w cieniu. Blisko ojca, blisko systemu i blisko ludzi od bezpieczeństwa. I właśnie dlatego jest tak ciekawy, bo to nie jest polityk celebryta, to nie jest twarz z billboardu, to jest raczej człowiek od zaplecza. Taki, o którym przez lata mówiło się, nie stoi na scenie, ale stoi bardzo blisko kurtyny i dobrze wie, kto za nią pociąga właśnie za tą kurtynę i za sznurki. Według źródeł opisujących jego pozycję, Moctaba zbudował wpływy dzięki bliskim związkom z Korpusem Strażników Rewolucji, czyli jedną z najważniejszych sił w irańskim systemie. Stany Zjednoczone objęły go sankcjami już w 2019 roku, tłumacząc to tym, że działał w imieniu ojca mimo braku formalnego stanowiska państwowego. Innymi słowy, nie miał urzędu, ale miał władzę. Dlaczego wybrali właśnie jego? Bo w czasie wojny system nie szuka człowieka nowego. System szuka człowieka pewnego, przewidywalnego i przede wszystkim lojalnego wobec własnego obozu. No i z tej perspektywy wybór Moctaby Chameneiego bardzo dużo mówi o samym Iranie. To nie wygląda na próbę otwarcia, to nie wygląda na miękki skręt, to nie wygląda na kogoś, kto ma wyjść do świata i powiedzieć: no dobrze, kończymy, cofamy się, rozmawiamy. To wygląda na ruch obronny systemu, na ruch ludzi, którzy uznali, że teraz trzeba domknąć szeregi i trzymać kurs. I tu jest jeszcze jeden mocny paradoks. Republika Islamska powstała przecież po obaleniu szacha, czyli po obaleniu monarchii. No a dzisiaj bardzo wiele osób patrzy na ten wybór i widzi coś, co pachnie dziedziczeniem władzy z ojca na syna. Właśnie dlatego, że ten wybór dla części Irańczyków jest tak drażliwy. No bo system, który miał być antymonarchiczny, nagle wygląda trochę jak własna wersja dynastii. Po czwarte, co ten wybór oznacza dla wojny? Prawdopodobnie jedną prostą rzecz. Ta wojna nie robi się wcale łatwiejsza do zatrzymania. Wybór Moctaby Chameneiego wygląda jak zamknięcie drogi do szybkiego końca wojny. No bo to jest sygnał, że twarde skrzydło zostało przy sterze. A jeśli tak, to trudno oczekiwać od niego nagłej kapitulacji albo miękkiego zwrotu politycznego. Zwłaszcza, że Izrael już wcześniej zapowiadał, że będzie celował w każdego, kto stanie na czele Iranu, jeśli Teheran nie zmieni kursu. No i teraz dochodzimy do Donalda Trumpa.
bo tu naprawdę jest polityczna ironia. Trump mówił wcześniej, że chce mieć wpływ na wybór nowego przywódcy Iranu. Powiedział też, że syn Chameneiego jest dla niego, tu cytat, nie do zaakceptowania. A Iran zrobił dokładnie to, czego Trump nie chciał. To jest pewnego rodzaju policzek polityczny. No i jednocześnie sygnał. Teheran nie chce wyglądać jak system, który daje sobie wybierać szefa z zewnątrz, właśnie przez Amerykanów. I jeszcze prościej. Jeśli ktoś liczył, że po śmierci Alego Chameneiego Iran się zachwieje i zacznie szukać kompromisu, to na razie widzi coś zupełnie odwrotnego. Widać próbę usztywnienia systemu, próbę pokazania siły, próbę powiedzenia straciliśmy lidera, no ale państwo dalej działa. Po piąte, dlaczego to powinno obchodzić zwykłego widza? No bo ta historia nie kończy się w Teheranie. Ona wychodzi daleko poza Iran. Po ogłoszeniu nowego przywódcy ceny ropy znów mocno wzrosły. Mówimy o skoku powyżej $100 za baryłkę. Chwilowo było to nawet blisko $120 za baryłkę. Najwięcej od 2022 roku. A w tle jest cieśnina Ormus, czyli jedno z najważniejszych miejsc dla światowego transportu ropy. Jeśli tam robi się gorąco, to bardzo szybko czuje to cały świat. Także kierowcy w Polsce. Także człowiek, który nie śledzi Iranu, ale widzi ceny paliwa, no albo na przykład rachunki. No i to jest właśnie najważniejsza puenta tego odcinka. Wybór Moctaby Chameneiego nie jest tylko historią o synu, który przejął władzę po ojcu. To jest historia o tym, że irański system w środku wojny nie pękł, tylko się zasklepił. Nie otworzył się, tylko zamknął jeszcze mocniej. I dlatego ta wiadomość jest tak ważna. No bo kiedy system wybiera człowieka z cienia, mocno związanego z twardym zapleczem, no to mówi światu jedną rzecz. Teraz nie będzie miękko. Teraz będzie walka o przetrwanie. A to oznacza jeszcze dłuższy cień tej wojny nad całym regionem. Nad ropą, nad gospodarką, no i nad bezpieczeństwem. I teraz pytanie do Ciebie. Czy ten wybór oznacza Twoim zdaniem, że Iran będzie jeszcze twardszy? Czy jednak nowy przywódca będzie musiał w końcu szukać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji i z tej wojny? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. A jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat prosto i bez ściemy, no to subskrybuj podcast Świat. Jesteśmy na YouTubie, na Spotify, ale także na Instagramie, Facebooku, TikToku. Tam wrzucamy bieżące aktualizacje o sytuacji w Iranie i o innych wydarzeniach na świecie. To był podcast Świat. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.